Witajcie kochani, zapraszam Was bardzo gorąco do poznania razem ze mną historii moich gości. Będzie motywująco, ciekawie i po prostu życiowo. Bohaterką dzisiejszego odcinka Słodko-Gorzko jest Małgorzata Marszałek, właścicielka Ginger Decor Store. Cześć Gosiu, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia i dziękuję za szansę porozmawiania i poznania Twojej marki bliżej, Ginger Decor Store. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zaczęła się ta Twoja przygoda, co aktualnie sprzedajesz, jakie rzeczy miały wpływ i ukształtowanie Twojego showroomu. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym poznać historię. Skąd się w ogóle wziął taki pomysł? Czy była to kwestia już kilku lat, że zastanawiałaś się, że chciałabyś po prostu zrealizować takie swoje marzenie? Czy jednak taka spontaniczna decyzja pod wpływem czegoś bądź kogoś? Dziękuję, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie do Twojego programu i cieszę się, bo to znaczy, że mnie widać, skoro mnie wypatrzyłaś. Ja właściwie kiedy byłam małą dziewczynką, uwielbiałam piękno w ogólnym tego słowa znaczeniu, ale lubiłam się po prostu otaczać ładnymi przedmiotami. Lubiłam się malować szminkami, przebierać koralami mojej mamy i kiedy już przeszłam wszystkie możliwe etapy pracy w korporacji i w agencjach różnego rodzaju reklamowych, to doszłam do wniosku, że ja po prostu już jestem gotowa na to, żeby być na swoim. I od paru lat jestem stylistką. Chodzę na zakupy z moimi klientkami i pracuję też dla 2 galerii handlowych. I ta praca mi sprawia olbrzymią satysfakcję. Czyli cały czas ta nutka kreatywności jest w Tobie. Tak. I to piękno, które ja staram się oczywiście oprócz proporcji i pomagania tym osobom, to staram się po prostu to piękno przemycić do życia, bo ja też uważam, że to, w czym my chodzimy, jak się dostosowujemy do okazji swoim ubiorem, to też jest szacunek do naszego otoczenia. No i po prostu lubię piękne rzeczy, a już tak idąc dalej, to od zawsze chciałam też mieć coś takiego swojego, co będzie rosło razem ze mną przez lata. Na co będziesz mieć wpływ? Na co będę mieć wpływ i coś, co będzie takim moim biznesem, no bo bycie stylistką to jest, można powiedzieć, praca najemna i to nie jest biznes. I ja przechodziłam przez różne etapy pomysłów, ale kiedy w pandemii postanowiłam się przeprowadzić i przygotowywałam nasze mieszkanie na wynajem przed przeprowadzką, zaopatrzyłam je w olbrzymią ilość roślin i ceramiki, bo ja uwielbiam ceramikę, taką szczególnie ręcznie robioną. I zobaczyłam po prostu, jaki wpływ mają te rośliny i dobrze dobrane do nich właśnie osłonki, to stwierdziłam, że to jest właśnie chyba to. I że może ja nie będę tworzyła tej ceramiki i może też nie będę sprzedawała roślin, bo takich sklepów jest już bardzo dużo na rynku i są to też specjaliści, którzy od lat się tym zajmują. To ja stwierdziłam, że ja będę po prostu ludziom dostarczać osłonki do tych roślin. I nie jest to wcale takie oczywiste, bo nadal wiele osób zdziwiłabyś się, jak wiele osób, którzy uważają się za specjalistów od roślin, przechowuje swoje rośliny w domu w tych plastikowych takich doniczkach, w których czyli kompletnie nie zwracają uwagi ze sklepu, tak, nie przywiązują wagi do tego. Jak już kupują, to kupują coś taniego, często w marketach. I ja po prostu postanowiłam, że ja to zmienię.
I ja przełamię ten trend i pokażę ludziom, że to naprawdę ma znaczenie, w czym stoi ta Twoja roślina, bo to nie tylko kolor, ale też kształt tego tekstura. produktu ma znaczenie. Dokładnie, tekstura, jak je razem połączyć, że tu jest wzór taki, tu jest wzór taki i naprawdę można 5 różnych kolorów połączyć ze sobą i to będzie wyglądało super. Ja się tym bardzo często bawię, pokazuję to na moich zdjęciach i też pokazuję klientom, którzy przychodzą do mnie, wybierają kilka roślinek, no dobrze, to jakie do tego osłonki? I zaczyna się rozmowa o tym, co masz w domu, jakie masz kolory, a może masz zdjęcie tego pomieszczenia, w którym to będzie stało i nagle tworzymy po prostu, zapełniamy Piękną całą taką półkę aranżację. czy parapet, dokładnie, aranżacją. Wydaje mi się, że ten zmysł taki optyczny, łączenia obiektów, rozmiarów, kolorów, to właśnie rozwijało się u mnie przy tych stylizacjach i teraz dzięki temu mi jest dużo łatwiej dobierać to wszystko, bo naprawdę zdziwiłabyś się, jakbyśmy włożyły tę roślinę do 3 innych osłonek, to w każdej ona będzie zupełnie inaczej wyglądać i tylko jedna będzie taka w punkt. Więc to mi daje olbrzymią po prostu satysfakcję, zabawa tym. Ale tak sobie myślę, że generalnie to było poniekąd jakby Twój cel, nie wiem czy dobrze zrozumiałam, poniekąd Twój taki cel, że chciałaś zbudować coś własnego i to już kiełkowało od Ciebie od jakiegoś czasu, Tak. a później pojawił się taki impuls, że rzeczywiście to już jest ten moment i że pójdziesz w to, co poczułaś, Tak, ja po czyli prostu stwierdziłaś, poczułam, że tak, że To jest we mnie kiełkowało, ale ja w pewnym momencie po prostu poczułam, co Że to to jest. Dokładnie. I ja wiedziałam, że to będzie to, że ja po prostu chcę mieć docelowo sklep Coś swojego. w ogóle z dekoracjami też do domu, niestandardowymi, bo ja rozpoczęłam swój biznes w pandemii. Czyli w bardzo ciężkim okresie. Tak, ale też to był okres, w którym ludzie wypełniali swoje domy i otaczali się właśnie tą zielenią, tym pięknem, żeby po prostu lepiej się czuć w domu. Ale ta pandemia z kolei utrudniła mi podróże i wyszukiwanie tych rzeczy. Jasne. A właśnie jak jest z tymi dostawcami? Ty na przykład sobie właśnie wybierasz odpowiednich po prostu dostawców i przeszukujesz podczas podróży, czy bardziej to robisz w online? I czym się kierujesz też podczas takiego wyboru? Czy chodzi to o kraj pochodzenia, o formy, które Ciebie interesują, albo na przykład masz właśnie z obserwacji z klientami, że na przykład bardziej jednak takie właśnie zielone donice się sprzedają lepiej, więc właśnie jak wygląda taki proces zamawiania takich przedmiotów do Twojego właśnie showroomu i sklepu? Wiesz, ja jestem jeszcze trochę na etapie testowania tego wszystkiego, dlatego że działam rok i... Czyli świeży biznes. Tak, i nie wiem jeszcze do końca, co tak naprawdę się sprzedaje, aczkolwiek mam swoje bestsellery. Ale to jest trochę tak, że każdemu się podoba co innego. No, każdy po prostu chwyta za coś innego i ja nie potrafię powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Okay. Ale mam też na przykład nietrafione rzeczy, bo Tobie się podobały, a tak, i myślałam, że to będzie hit, a z kolei na odwrót. Wzięłam coś takiego bardzo prostego, bo pamiętaj, że Polacy, tak samo jak w ubieraniu, tak samo w różnych innych zakupach, są jeszcze bardzo zachowawczy. I takie proste formy, białe, szare, oni tak jak w przymierzalni, tak samo po prostu przychodząc do mnie, przełamują się i widzą, że taka odrobina szaleństwa to nie jest nic złego i że to tak naprawdę ma sens i że się sprawdzi u nich w domu. Jasne. Więc A zwłaszcza w dodatkach, prawda? Bo ja sobie tak myślę, na przykład, tak jak mówiłaś o czasach pandemii, to ja byłam właśnie z tych takich osób, które chciały właśnie przebywać w takim, wiesz, fajnym miejscu, no bo to wszystko, co się działo na zewnątrz, prawda? Czyli ograniczenia, nie można było wychodzić do kina, teatru, nie można było wyjeżdżać, bo były właśnie ograniczenia w podróżach, sprawiło to, że zaczęłam bardziej się interesować też aranżacjami w swojej przestrzeni, w której siedzę i właśnie i kwiaty, i donice.
tylko zaczęłam właśnie też sięgać po rzeczy właśnie w dodatkach, żeby przełamywać, bo mam właśnie bardziej takie, wiesz, barwy szare, czyli tam taką podstawę basic, szary, brąz, biały, a dodatkami zaczęłam się bawić i bardziej właśnie sięgać po pudrowy róż, po zieleń i łączyć, czyli właśnie powolutku przełamuję to, o czym Ty mówisz, czyli właśnie, żeby się nie bać i żeby właśnie kierować się też takimi niesztampowymi wzorami właśnie w doborze do swojego mieszkania. Tak, aczkolwiek warto zawsze się kierować taką zasadą, że maksymalnie 3 kolory. Jeżeli nie wiesz za bardzo co z czym, albo nie masz po prostu tego zmysłu, to trzymaj się 3 kolorów i w ubieraniu, i w właśnie dodatkach, czy do domu. No chyba, że coś jest takiego bardzo wzorzystego, to wtedy jak najbardziej, ale do tego też możemy dobrać jakieś inne rzeczy. A wracając do tego procesu zamówień, to w ogóle pierwszy mój towar to ja upatrzyłam sobie na wyjeździe w Portugalii. O kurczę. Więc ja ogólnie mam takie założenie, że ja będę ze świata te rzeczy przywozić i że to docelowo nie będzie tylko ceramika, ale że ja będę mogła przywieźć dywany czy poduchy z Maroka, albo jakieś plecione kosze z jakiegoś innego miejsca. Coś, co tutaj nie jest dostępne. Tak, bo docelowo to miejsce po prostu będzie showroomem, które będzie skupiało różne inne piękne produkty, że będziesz mogła przyjść do mnie po prezenty, po ubranie i tak naprawdę po tą atmosferę, którą będziemy tworzyć. Więc założenie jest takie, żeby się rozwijać i wychodzić do ludzi. Super. A właśnie, czy Ty prowadzisz sama swój biznes, czy aktualnie ktoś Ci pomaga? Ja prowadzę sama mój biznes. Czyli wszystko jest po prostu na Tobie. Nie bałaś się, że to będziesz miała taką odpowiedzialność, że tak jak wspominałaś, praca w korporacji to jednak jest pewien obszar odpowiedzialności i w którym Ty sobie po prostu działasz. Masz oczywiście zawsze, wiesz, budżety korporacyjne, wokół których się poruszasz, a jednak jak masz swój biznes, czyli wszystko jest po prostu na Tobie i bierzesz to ryzyko na siebie. Dlatego się zastanawiam, czy był na początku taki moment, że rzeczywiście, że Cię to ograniczało, że bałaś się, że może być to gorzka lekcja, którą poniesiesz. Czasami można też to nazwać porażką, aczkolwiek ja uważam, że porażki bardziej nas uczą aniżeli sukces, bo sukces smakuje, wiesz, super, słodko, ale porażka daje Ci taką mega taką dobrą lekcję życia. Więc jak u Ciebie to wyglądało? No to właściwie wyglądało tak, można powiedzieć, bezpiecznie, bo ja cały czas mam zajęcie, z którego jestem w stanie się utrzymać i miałam po prostu odłożone pieniądze, które zainwestowałam w towar i poszłam na całość, bo od dawna mi się to marzyło i stwierdziłam, że nie ma po prostu już co dłużej się bać i zastanawiać, że właściwie jedyne co mogę stracić, no to trochę czasu i pieniądze. Dokładnie. Więc, a poza tym czułam to i czuję to do dzisiaj. No, czyli podążasz za swoim instynktem, który mówi Ci i intuicją. Tak, a poza tym mam też taki feedback po prostu z rynku, że jak wystawiam się na targach, to tam przychodzą już klienci, bo wiedzą, że ja będę i mówią mi, u Pani są najładniejsze. I to jest, wydaje mi się, no to po co ja to robię. Tak, więc... A na targach tutaj w Polsce, czy... W Polsce i to w Warszawie, bo miałam też takie próby właśnie w innych miastach, ale niestety okazało się, że to wszystko po prostu jest koszmarnie ciężkie i ja już odpuściłam sobie jeżdżenie z tym, bo jednak logistyka trochę mnie przerosła. Obecnie po roku takich właśnie różnych prób wystawiania się w różnych miejscach i komunikacji instagramowej i tak dalej, w tej chwili zamierzam troszeczkę się zdywersyfikować i będę
balansować pomiędzy sprzedażą online, bo ja mam sklep normalnie działający online, a showroomem, który ma po wakacjach, mam nadzieję, między wakacjami a Bożym Narodzeniem się ziści i to już będzie taki showroom, w którym z innymi wspaniałymi markami będziemy urzędować i bardzo się cieszymy na ten projekt, ale też jakby co nagle to po diable, więc Czyli przygotowujesz się tak. do tego. Okej, dobrze. A generalnie uważasz, może teraz już masz takie właśnie doświadczenie, że gdzie sprzedaż wygląda lepiej? Czy jednak w online, czy jest jednak to właśnie na przykład taka stacjonarna, że ktoś zawita do showroomu i to jest bardzo różnie wybierze i sobie mogłabym coś? Ci powiedzieć chyba tak naprawdę, że to jest pół na pół. Czyli nie ma, że jednak coś bardziej przoduje? W Twoim na przykład przypadku. No, nie do końca też mogę to ocenić, bo nie mam lokalu z witryną na ulicy, do którego można wejść, więc nie za bardzo wiesz, to jest, jak są targi, to przychodzą ludzie, bo oni wiedzą po prostu po co przychodzą i... No i widzą Cię. Tak, i widzą te produkty. Ale ja myślę, że równie chętnie kupują online. Dzisiaj konsument jest tak zabezpieczony, że w ogóle możesz kupić wszystko i odesłać, więc naprawdę przez internet też się sprzedają. Oczywiście, ja jestem tym typem osoby, która bardziej sięga po rzeczy online niż chodząc, nawet ze względu właśnie na brak czasu po prostu, że siedząc, nie wiem, w kawiarni mogę sobie po prostu wybrać rzeczy, przyjdą do domu i to wiesz, za 2-3 dni wcale nie ma już takiego teraz czekania, a dodatkowo moim zdaniem chyba czasy pandemii też spowodowały to, kiedy wiesz, był lockdown, nie można było wyjść do sklepu, bo były pozamykane, więc po prostu też wszyscy się przerzucili właśnie na po prostu na zamówienia online. Ja pamiętam, jak widziałam kuriera na początku, wiesz, jeszcze przed pandemią, gdzie miał tam kilkadziesiąt paczek, a potem już po prostu, że przyjeżdżała 2 lub 3 ich, bo było tyle paczek po prostu u nas właśnie w dzielnicy tam, w której mieszkam, więc rzeczywiście ten e-commerce moim zdaniem rośnie i warto w niego inwestować. Tak jak Ty sobie to nawet dywersyfikujesz, że jednak masz showroom, żeby dla tych takich tradycyjnych klientów i z drugiej strony właśnie dla osób, które sięgają i są bardziej takie, wiesz, związane z internetem. A czy jest coś, co nadal możesz powiedzieć, coś, co Cię ogranicza, na przykład właśnie z własnego doświadczenia, takiego zaobserwowanego pod kątem nawet klientów, że oni może mają jakieś wyższe oczekiwania w stosunku do Twojego asortymentu albo do ceny? Czyli są takie jakieś rzeczy, które możesz powiedzieć, że w pewnym stopniu Cię zaskakują albo właśnie ograniczają? Wiesz, ja bardzo bym chciała mieć dużo więcej rzeczy, ale też tak staram się dość zachowawczo podchodzić do tych zakupów. Nadal na rynku u dostawców jest mało dużych, ładnych donic. O to mnie też klienci pytają. A z kolei potem, jak już na przykład gdzieś jadę wystawić się na targach, czy nawet tutaj musiałabym to gdzieś przechować, no to są jednak duże obiekty i ciężko się ryzykuje właśnie w tym obszarze. Ale znalazłam na to sposób i po prostu dostarczam klientom na zamówienie, jak oni chcą coś niestandardowego albo większego. Może jeszcze trochę mnie czy zaskakuje, czy zastanawia właśnie kwestia klient versus moja polityka cenowa, bo ja staram się mieć te produkty w przystępnych, ale w sensie takich cenach, w których ja coś zarobię i ten klient będzie w stanie to kupić. I dziwią mnie pytania, w których ktoś pyta o osłonkę za 50 czy tam 70 zł, czy ona została ręcznie wykonana. No niestety nie, bo taka ręcznie wykonana zupełnie od A do Z musiałaby 350 zł kosztować. I to jest chyba najczęstsza taka rzecz, która oprócz tych ochów i achów, zachwytów nad moim asortymentem,
daje mi właśnie takie zastanowienie, bo po prostu ludzie nie są świadomi tego. Większość produktów, które ja mam, one jednak pochodzą z fabryk, ale są ręcznie zdobione. Więc zdarzają się też jakieś niedociągnięcia czy mankamenty, ale ja to uważam akurat za atut tych produktów, że nie są takie to jest idealne. taka rzecz, która no, nie musi być idealna. To nie jest, nie wiem, biżuteria czy sukienka, ale to, w sensie one powinny być ładne i tak dalej, ale jest w nich coś takiego, że jak czasem tam, nie wiem, czegoś brakuje albo tak jak tutaj się nie pomieszała ta emalia, to no ona jest jedyna i w swoim rodzaju po prostu wtedy. Jasne. Niepowtarzalna. Dokładnie, dokładnie. I to ma taki swój urok i czar. Ale zdarzają się właśnie takie pytania czasami. Ale wydaje mi się, że właśnie chyba to jest wynikiem tego, że jeszcze może osoby są takie nie do końca wyedukowane w tym, że muszą po prostu, albo nieświadome też tego, że taka donica ręcznie robiona przez artystę, no, przez kogoś, kto kreuje i jakąś swoją wizję i potem ją przekuwa jednak właśnie w takie obiekty, no to uważam, że też kosztuje, bo to nie jest godzina pracy, to jest koncept, to jest wykonanie, potem jeszcze ozdobienie tego wszystkiego, więc rzeczywiście no, też powinna kosztować, a tak jak mówisz, na koniec dnia też osoba, która to sprzedaje, chce po prostu zarobić, prawda, na utrzymanie biznesu, na inwestowanie w niego, tak jak Ty też masz plany właśnie z inwestycjami i rozwojem swojej firmy. A Gosiu, tak na koniec zadaję swoim gościom jedno pytanie. Czego Ci życzyć? Więc czego Ci życzyć? Wiesz co, wydaje mi się, że no na pewno przyda się ta wytrwałość, ale tak naprawdę to ja bym chciała, żeby te ceny przestały tak szaleć i iść w górę, bo ja nie jestem w łatwej sytuacji, bo ja niektóre produkty dzisiaj jakbym chciała kupić, to musiałabym je kupić za cenę, za którą sprzedawałam je w zeszłym roku, czyli one o 100% poszły do góry, niektóre ceny produktów, więc no ja bym chciała po prostu, żeby ta sytuacja się unormowała, żeby ludzie mimo wszystko nie rezygnowali z tego piękna w domu. Dokładnie, żeby zawsze po prostu mieli taką chęć ozdabiania różnymi ciekawymi przedmiotami. Żeby po prostu się ten trend nie skończył za szybko. Dokładnie, a wręcz rozwijał, prawda? I żebyś Ty też mogła po prostu oferować nam coraz więcej właśnie ciekawych rzeczy z Twoich różnych podróży. Bardzo bym chciała, bo jest mnóstwo rzeczy na liście w kolejce, które bym chciała zamówić, także... A najbliższa destynacja, do której jedziesz właśnie w celu zobaczenia materiałów? No ja od jakiegoś czasu eksploruję Hiszpanię i liczę na to, że tam coś znajdę coś wyjątkowego. To tego też Ci życzę i życzę Ci właśnie, żeby te ceny się unormowały i żeby było coraz więcej takich klientów świadomych i chcących upiększać swoje domy, mieszkania, a przy tym, żeby też właśnie wiedzieli, że takie rzeczy po prostu warto mieć. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci również bardzo za rozmowę.